cieśń nadgarstka, zespół mięśnia gruszkowatego czy zespół rowka nerwu łokciowego. To wszystko to są tak zwane neuropatie uciskowe, czyli ból nerwowy wywołany zbyt dużym uciskiem na nerw. Neuropatia uciskowa jest to stan, w którym nerw jest za bardzo ściśnięty albo za bardzo rozciągnięty w miejscach prawidłowych anatomicznych przewężeń. Co istotne, jest to zaburzenie funkcjonalne, czyli nerw nie jest w żaden sposób uszkodzony strukturalnie. A jak coś takiego powstaje, jak to się bada, no i przede wszystkim jak leczy, dowiesz się z tego filmu. Ja nazywam się Krzysztof Szarski i zapraszam na film. A więc jakie są najczęstsze neuropatie uciskowe? Jest już oczywiście wspomniany zespół kanału nadgarstka, czyli cieśń nadgarstka, zespół mięśnia gruszkowatego i zespół rowka nerwu łokciowego. Ale neuropatią uciskową może być również metatarsalgia Mortona w stopie albo ucisk splotu ramiennego w górnym otworze klatki piersiowej, ucisk nerwu łokciowego, arkadą Stratersa, pasmem Osborna albo na przykład w miejscu kanału Guyona. Jeśli masz na przykład łokieć tenisisty, to może Cię szczególnie zainteresować nerw międzykostny tylny, który może być uciśnięty przez łuk albo arkadę Frossego, albo na przykład uciśnięcie nerwu pachwinowego, zasłonowego albo skórnego bocznego uda przy intensywnych ćwiczeniach i na przykład przy ćwiczeniu martwego ciągu poprzez uciśnięcie sztangi w górnej pozycji. Albo nerw strzałkowy po endoprotezoplastyce kolana. Samych neuropatii może być bardzo dużo, ale znając mniej więcej lokalizację dolegliwości i znając odpowiednie testy, możemy raczej dokładnie stwierdzić, o który nerw chodzi. No dobra, ale w takim razie co powoduje tę neuropatię? Jak to bardzo ładnie książki ujmują, neuropatia uciskowa jest to ucisk wywoływany przez zmiany miejscowe. A co taką zmianą może być? Na przykład stan zapalny błony maziowej, ganglion stawu albo nerwu, guz tkanek miękkich albo kości, złamania, zwichnięcia, blizny, osteofity, urazy, krwiaki, obrzęki i tak dalej. Same objawy mogą dotyczyć różnych pęczków tego samego nerwu. Dlatego dolegliwości mogą być albo czuciowe, albo ruchowe, albo autonomiczne w obrębie unerwienia tego nerwu. I tu mam dla Ciebie zagadkę. Co łączy dużo pisania na maszynie, grę w tenisa, pracę narzędziami ręcznymi i dużo wibracji? Ano to, że wszystkie te ruchy charakteryzują się dużą powtarzalnością tego samego ruchu i to właśnie one są jednym z czynników ryzyka występowania neuropatii uciskowych. Dlatego stawiaj na urozmaicenie ruchowe, to neuropatie nie będą Ci straszne. Ale czynników ryzyka jest oczywiście znacznie więcej, tak jak na przykład ciąża, niedobory witaminy B, RZS, dna moczanowa, otyłość, spożywanie alkoholu i palenie papierosów. A jeśli jesteś ambitny, to koniecznie słuchaj dalej, ponieważ za chwilkę powiem, co się dzieje z takim nerwem podczas dużego ucisku. Podczas neuropatii uciskowych dochodzi do zmian w funkcji i strukturze włókien nerwowych, czyli dochodzi do uszkodzenia bariery krew-nerw. I wówczas dochodzi również do demilinizacji samego nerwu, czyli do uszkodzenia osłonki mielinowej, która jest wokół nerwu. A co za tym idzie? Do wolniejszego przewodnictwa nerwowego. W przypadku stanu zapalnego, mikrourazów, ucisku czy rozciągania zaburzony jest drenaż żylny i przepływ krwi, a także zaburzony jest przepływ i transport neurotransmiterów w obrębie nerwu. A ten narastający obrzęk sprawia, że nerw jest uciśnięty jeszcze mocniej w miejscach naturalnych zwężeń, czyli w miejscach, gdzie przebiega nerw i gdzie już jest stosunkowo ciasno, jak na przykład w kanale nadgarstka, czy w rowku nerwu łokciowego, w kanale stępu, czy w przegrodach powięziowych. I to, co powiem teraz, jest mega istotne, także słuchajcie. Mimo że ucisk nerwu, który jest miejscowy, zaburza przewodnictwo też miejscowo, to wpływa on na funkcję całego nerwu i też wpływa na odruchy z ośrodkowego układu nerwowego. I zaburza to wówczas ośrodkową regulację napięcia mięśniowego, co może prowadzić do zaburzenia propriocepcji, czyli do zaburzenia czucia głębokiego,
jak i spoczynkowego napięcia mięśniowego. I na przykład, kiedy leżysz sobie na kanapie, zrelaksowana, to Twoje mięśnie, one mogą nie wiedzieć, że Ty odpoczywasz i one mogą być permanentnie napięte, co powoduje m.in. ból, ale też choroby ścięgien, jak na przykład tendinopatię i entezopatię. I ten mechanizm występuje m.in. w przypadku łokcia tenisisty, czyli entezopatii prostowników nadgarstka nadkłykcia bocznego, w przypadku neuropatii uciskowej nerwu promieniowego i międzykostnego tylnego. A jak neuropatia się objawia? Szybko postępująca neuropatia uciskowa ma charakter bardzo intensywnego bólu neurogennego, czyli jest odczuwalne takie bardzo silne palenie, pieczenie w przebiegu nerwu. Gdy ta faza ostra mija, to pojawiają się zaburzenia czucia, zaniki mięśniowe i osłabiona siła. W przypadku jednak, kiedy ten ucisk narasta stopniowo, to wówczas objawia się to jako promieniowanie, drętwienie, mrowienie wzdłuż przebiegu nerwu, zwykle podczas wykonywania konkretnych czynności albo podczas konkretnej pory dnia. A w jaki sposób poznać neuropatię uciskową? Są liczne testy, dzięki którym albo potwierdzamy, albo negujemy neuropatię uciskową i każdy nerw ma swoją baterię testów. I tak jak na przykład testem Fallena oceniamy nerw pośrodkowy, tak testem Fromenta możemy ocenić nerw łokciowy. Jest też jeszcze objaw Tinela-Hoffmana, którym możemy ocenić tak naprawdę każdy nerw przy neuropatii uciskowej. Opukujemy palcem najbardziej uciśnięte miejsce nerwu i w przypadku neuropatii uciskowej chory zgłasza nasilone promieniowanie wzdłuż przebiegu nerwu. A jak nie dopuścić do pojawienia się neuropatii uciskowej? Przede wszystkim unikaj powtarzalnych czynności i unikaj ekstremalnych ułożeń kończyny. Zaangażuj narażone części ciała na ruch w pełnym zakresie ruchu, najlepiej z obciążeniem, i zaplanuj odpoczynek oraz ergonomię swojego stanowiska pracy albo hobby. No i teraz najważniejsze pytanie. W jaki sposób leczyć neuropatie uciskowe? I tak jak często bywa, leczenie dzieli się na zachowawcze i operacyjne. W leczeniu zachowawczym przede wszystkim skupiamy się na zmianie swoich nawyków, czyli właśnie na tej zmianie ergonomii czy pracy, czy w trakcie podejmowania swoich zainteresowań. Wprowadzamy również trening siłowy, tak, w pełnym zakresie ruchu, najlepiej też z obciążeniem, po to właśnie, żeby zwiększyć ukrwienie tego nerwu i żeby zwiększyć trochę jego ślizg. Wprowadza się jeszcze również iniekcje sterydowe po to, żeby zmniejszyć stan zapalny, zmniejszyć ból i zmniejszyć obrzęk, przez co nerw będzie mniej uciśnięty. I też korzysta się również już w takich bardziej poważnych przypadkach z hydrodysekcji, co ma za zadanie zwiększyć ślizg nerwu w tych właśnie miejscach anatomicznych przewężeń. I od tych rzeczy zwykle się zaczyna, ponieważ one statystycznie najczęściej dają dobre efekty. Jeśli jednak praca zachowawcza nie przyniosła skutku i USG i rezonans potwierdzają, że nerw jest cały czas mocno uciśnięty, czy to przez mięsień, czy to przez tkankę łączną, czy to przez bliznę, czy to przez pęczki nerwowo-naczyniowe, czy to przez więzadła, to wówczas wykonuje się operację odbarczenia nerwu, czyli zmniejszenie ucisku na nerw w miejscu, gdzie ten ucisk największy jest. Można stosować m.in. techniki otwarte albo endoskopowe. Można na przykład uwolnić nerw z blizny, jeśli oczywiście taka blizna jest wokół tego nerwu i nazywa się to neurolizą, albo można również wykonać transpozycję nerwu, czyli wtedy zmienia się przebieg nerwu i jego ułożenie na jakieś inne, gdzie nie będzie generowany ucisk. I tak na przykład robi się m.in. w transpozycji przedniej nerwu łokciowego. Po operacjach odbarczania jednego nerwu zwykle to czucie, ono wraca od razu po zabiegu, ale te funkcje motoryczne, one wracają trochę dłużej, o ile w ogóle wrócą do normy. I jest to niestety uzależnione od tego, jak duży był ten ucisk przed operacją oraz jak długo on trwał przed tą operacją. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.